Nie no, Ochman! Austriacki Ochman! Tutaj takie wyciszenie, nie no, to będzie turbo emocjonalne. A! Nie no, on wygra Gaia Challenge. Co? O nie! I can't! Nie mam sił. Winner alert, naprawdę. No mam takie nieodparte wrażenie, że to jest syndrom Nemo. Cześć wszystkim, tu Miechulec, witam Was bardzo serdecznie w kolejnych reakcjach na piosenki z Eurowizji 2025, a dzisiaj oceniam piosenkę z Austrii, JJ i Wasted Love. O tym, że Austrię reprezentuje JJ wiemy od kilku tygodni, ale dopiero dzisiaj poznaliśmy piosenkę. Ja mówiąc szczerze, przygotowując się kilka tygodni temu do nagrania właśnie takiego krótkiego materiału, kim jest reprezentant Austrii, no to oczywiście gdzieś tam posłuchałem jego twórczości i bardzo jestem ciekawy, jaka jest ta piosenka na Eurowizję, bo to może być totalnie hit i totalny top, a może być tak, że to właśnie będzie przeskalowane i jednak okaże się, że to nie jest mocna propozycja, bo wyróżnikiem wokalisty jest przede wszystkim to, że on ma bardzo wysoki głos i ma taki operowy głos, więc to jest rzeczywiście coś oryginalnego na tle dotychczasowej stawki, a ja tej jeszcze piosenki nie słuchałem, specjalnie czekałem z reakcją, żeby być, tak wiecie, na świeżo. No więc nie mogę się doczekać i nie ma co przedłużać, lecimy z reakcją. Ale zanim to oczywiście przypominam Ci o subskrybowaniu mojego kanału. Jak pokazują statystyki, tylko co czwarta osoba, która mnie ogląda, subskrybuje mój kanał. Tak więc słuchajcie, wchodzimy, wbijamy, subskrybujemy i oczywiście dajmy łapkę w górę, jeżeli podobają Wam się takie filmy jak ta reakcja. A jeżeli chcesz wspierać mój rozwój i rozwój tego kanału, to zachęcam Cię do wsparcia za pomocą platformy Patronite. Trochę Gotye, Somebody That I Used To Know. Ale jeszcze coś innego. No zapowiada się bardzo emocjonalnie i już muszę powiedzieć, że od pierwszych sekund ten teledysk jest niesamowity. Świetna wizualizacja, świetna ilustracja. Motyw łódeczki. Okej, wow, ten las też robi wrażenie. No wokalnie jest na razie tak, jak się spodziewałem, czyli słyszymy ten wysoki głos, ale myślę, że to jeszcze nie jest to, że jeszcze petarda zostanie odpalona. Nie no, Ochman! Austriacki Ochman! Ochman po roku w Austrii. Tylko że Ochman miał takie mięso w głosie i taką męskość. Tutaj jednak, wiecie, to brzmienie jest dużo wyższe, stąd inaczej trochę to brzmi, no ale jednak wow! Absolutne warunki wokalne, niezwykłe. Jeżeli on to zaśpiewa tak na żywo, no i tutaj takie wyciszenie, nie no, to będzie turbo emocjonalne. A! Ej, piękna jest ta historia, bo to jest taka metafora, tak ja to odbieram, że to jest metafora jego tonięcia. Wow! Jeżeli takie będą wizualizacje, albo on odtworzy ten motyw na scenie, że jakimś cudem on się będzie tam topił, no to jest spektakularne, to jest niesamowita wizualizacja. Naprawdę Austria może przenieść swoją eurowizyjną drogę na wyższy poziom. O matko, jeszcze wyżej? Nie no, on wygra Gaia Challenge. On wygra Gaia Challenge, absolutnie, no bo przecież tak wysoko śpiewać i tak długo ten dźwięk. Wow, on musi coś nagrać z Justyną, bo to byłoby niesamowite. Co? O nie! I can't! Nie mam sił. Winner alert, naprawdę. O wow, przecież to będzie rozpierdol. To będzie rozpierdol na scenie. Emocjonalny, wizualny, dźwiękowy, każdy. To znaczy wiemy, kto wygrał Eurowizję, jeśli chodzi o jury. Absolutnie. Nie mam tutaj, jeżeli nic się nie zmieni, nie pojawi się jakiś game changer w zupełnie inną stronę, coś zupełnie innego, ale również po prostu mocne technicznie i takie nieoczywiste, oryginalne, to on to wygra. On wygra głosowanie jury. Pytanie, czy wygra głosowanie widzów, bo tu uważam, że może być bardzo różnie. Jeżeli staging nie będzie imponujący, ale wszystko wskazuje na to, że będzie, no to może nie wygrać. Ale jeżeli będzie to dobry staging, a wiemy, że za produkcję jego występu ma odpowiadać ten sam gość, który produkował występ Bambi Thug na Eurowizji 2024 i Irlandia. Naprawdę
z bardzo przeciętnej piosenki, dla mnie na przykład z asłuchalnej piosenki, potrafiła mi się mega wkręcić, mega spodobać, oczarować mnie tym stagingiem, wyciągnąć po prostu jak najwięcej z tego utworu i jeszcze zająć 6. miejsce na Eurowizji, więc mając taki potencjał, mając taki materiał, to naprawdę może być zwycięstwo. Wow! Nie spodziewałem się tego, w sensie spodziewałem się, że będzie, wiecie, operowy głos, spodziewałem się, że będzie bardzo wysoki wokal, ale ten twist na końcu, że nagle mamy, wiecie, beat, elektro i w ogóle witamy w klubie, no nie, to jest coś, czego w ogóle, wow, nie mogę wyjść z podziwu, naprawdę mega. No mam takie nieodparte wrażenie, że to jest syndrom Nemo, czyli ta piosenka jakby w zamyśle jest bardzo podobna, to znaczy, że ma łączyć różne style i ma właśnie szokować, ma być taka bardzo oryginalna jako kompozycja i to jest właśnie atak na pierwsze miejsce, bo w tamtym roku się to spodobało i teraz gdzieś tam chcemy odtwarzać, nawiązywać do tego trendu, ale z drugiej strony to jest tak inne, dziwne, ale tak pozytywnie dziwne, w sensie to jest takie przełamanie z tego stereotypu, że to nie będzie kolejna ballada, bo tak to się zapowiada, że to jest taka ballada o emocjach, o tonięciu i tak dalej, ale na końcu bang! No tak jak ja powiedziałem, rozpierdol. To jest taki rozpierdol wokalny, rozpierdol właśnie wizualny i emocjonalny. To się bardzo łączy, bo mamy różne stany często w życiu, w głowie i to nie jest tak, że mamy konstans, bo przynajmniej ja tak nigdy nie miałem, że mam taki, wiecie, konstans, że mam emocje na jednej linii, tylko wiecie, mogę mieć gdzieś tam w dół, ale nagle potem po prostu to skacze i wywala skalę. I mam wrażenie, że to jest takie emocjonalne odwzorowanie jakichś takich stanów różnych psychicznych i tego, co się dzieje w głowie. Może też już za bardzo nadinterpretuję tutaj rzeczywistość, ale no ja tak to czuję. Tak czuję te melodie, tak czuję te dźwięki, tę całą historię. Nie spodziewałem się tego i robi to na mnie ogromne wrażenie. Muszę się jeszcze z tym osłuchać, bo wiadomo, że po pierwszym razie to nie mogę powiedzieć, że to jest mój zwycięzca Eurowizji albo że to jest piosenka, którą mam wysoko w topce, no bo na razie to jeszcze nie wiem. Muszę to sobie wszystko poukładać, ale to, co usłyszałem, szczególnie ta końcówka cały czas mi wybrzmiewa w głowie, sprawia, że ja chcę posłuchać tej piosenki jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. Niesamowite, a tym bardziej jest to niesamowite dla Austrii, która, wiecie, raczej prezentowała piosenki bardzo nudne, bardzo takie, powiedziałbym, pod linijkę, takie sztandarowe. I w 2018 roku to się udało, no bo gdzieś tam jury szukało właśnie takich propozycji, ale na przykład w 2019 Austria srogo flopnęła, mimo że też była moim zdaniem bardzo mocno skrojona pod jury, ale ani jury, a tym bardziej telewidzowie, którzy dali 0 punktów tej piosence wtedy w półfinale, no nie docenili jej, tak? A tutaj, no znowu pamiętamy kolejne lata, 2021, Victor Bueno, też mam wrażenie, że to wszystko było obliczone pod jurorów i takie, żeby to było radiowe, takie typowe, eurowizyjne, ale dobrze wyprodukowane jednocześnie, natomiast zupełnie to nie zaskakiwało, a to mega zaskakuje, to Wasted Love. Nie wiem, co mam więcej powiedzieć, więc może wy napiszcie, jak wy oceniacie piosenkę Wasted Love z Austrii na Eurowizję 2025. Dajcie znać w komentarzu, ocencie ten utwór od 0 do 10 punktów. Czy wy też jesteście tak urzeczeni i tak zdruzgotani tym utworem, tak jak ja? Dajcie koniecznie znać. Oczywiście zachęcam was do subskrybowania tego kanału, jeżeli trafiliście tutaj po raz pierwszy i zostawienia łapki w górę pod filmem. A ja z tego miejsca dziękuję wszystkim moim patronom za to, że mnie wspieracie i oczywiście dziękuję wam, że oglądacie moje filmy. My widzimy się już bardzo niedługo w kolejnych reakcjach, bo przed nami mnóstwo publikacji, tak więc do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!